Panie Wojtku, dzień dobry. Witam Pani Izo, witam. Widzę, że będzie mi kto miał pomóc. Jak przebiega cięcie w Pana sadzie w tym roku? Proszę Panią, przebiega cięcie opornie, bo trochę z pracy wyłączyła nas choroba, ale w tej chwili nadganiamy. Dobrze, że ta pogoda się zmieniła i nastąpiło wystopowanie rozwoju wegetacji. Myślę, że zdążymy z cięciem. Bardzo ważne jest w gruszach, żebyśmy to cięcie skończyli do pierwszym tygodniu marca. No i w tej chwili mogę powiedzieć, mamy 70% sadów gruszowych obciętych. Z jabłoniami jesteśmy gdzieś na połowie, ale z jabłoniami to tutaj mamy czas do kwitnienia. No, cięcie grusz jest tutaj, to jest jeden z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych w sadach gruszowych. Bo jednak te ilości pąków nie są duże, to trzeba dosłownie mieć to od razu w oczach, ile tych pąków jest na drzewach i umiejętnie tym sterować, żeby te pąki były równomiernie rozkładać ilość gałęzi jednorocznych, dwuletnich i trzyletnich, bo tylko na takich gałęziach pracujemy. A czym Pan tnie? Czym ja tnę? Proszę Panią, Pani Izo, tnę sykatorem, który jest już prawie taki stary jak ja. No nie przesadziłem, ale prawie Panią dogania, bo sykator jest, który ostatnio się dowiedziałem, ma już 20 lat. Jest z 2004 roku. Sam byłem zszokowany, że aż on tak długo u mnie wytrzymał, ponieważ ja nie jestem aż tak do przesady dbającym o sprzęt. Okazuje się, że ten sykator pracuje wiele lat. I muszę powiedzieć, że nie pracuje tylko ja nim. Pracowało iluś tam pracowników, więc pracownicy też różnie podchodzą do tego sprzętu i ten sprzęt wytrzymuje i dalej jest sprawny. I przez te 20 lat to my go bardzo dużo też używaliśmy, jak usuwaliśmy stare kwatery do wymiany, więc on pracował pod bardzo dużym obciążeniem. Na pełnym rozwarciu przy grubych gałęziach. No, był oczywiście przez te 20 lat kilka razy serwisowany, kasowane błędy, ale sykator jest dalej sprawny i dalej pracuje. A jakiej grubości gałęzie Pan ciął największe? Oj, tutaj można wciąć bardzo grube gałęzie. Nie chcę tu popsuć jakieś gruszki, ale tu gałęzie do 3,5 cm to nie stwarzają dla tego sykatora żadnego problemu. No to jest Electrocap 3005. Jest to jeden z pierwszych sykatorów kupiony u firmie Enkler Service, bo ja zawsze lubię jakieś tam nowości niesprawdzone, więc podobało mi się to, stwierdziłem, że to będzie przydatne, chociaż to nie kosztowało i na pewno do dziś nie kosztuje małych pieniędzy, ale jest to warte takiego wydatku. W ogóle uważam, że ten, co wymyślił sykatory elektryczne, to jest jedno z ważniejszych narzędzi w sadownictwie, które usprawnia nam pracę. Bo ja nie wyobrażam sobie, że jeżeli ja miałbym wziąć sykator dzisiaj dwuręczny i pracować w sadzie, to nie było takiej opcji. Nawet jak byłem młody człowiek, to moje cięcie kończyło się na tym, że mały ręczny sykatorek, młode sady, a duże sady ja niestety nie dawałem rady, bo to jest poważne obciążenie fizyczne. A dziś takim sykatorem to bez problemu może pracować nawet kobieta. A bateria trzyma na ile? Baterię tym sykatorem mi się nie zdarzyło, żebym w ciągu dnia pracy tą baterię rozładował. Jeżeli tniemy cieńsze gałęzie, sykator ustawiamy na rozwarciu A właśnie on ma 2 rozwarcia? tym mniejszym. Sykator ma 2 rozwarcia. Także oj, przepraszam. Ten sad jest na tyle młody, że tu można praktycznie tego rozwarcia szerokiego nie stosujemy, ale jest tutaj troszeczkę grubsza gałąź. Bez problemu A pokaże Pan to rozwarcie, jak się ustawia? ustawia się bardzo prosto. Guziczek. A, i szybszy I przesuwamy. I jest troszeczkę szybszy. Wiadomo, każdym sykatorem, nawet jak on będzie ważył pół kilograma, to my pierwszego dnia cięcia coś tam odczujemy, ale po 2-3 dniach zupełnie nie czujemy wagi tego sykatora i to jest jeden z lżejszych sykatorów, choć wiem, że dzisiejsze świeże modele, nowsze modele są dużo lżejsze, ale jeszcze nie popróbowałem. Myślę, że dzisiaj tutaj popróbuję nowym modelem poszaleć w tym sadzie. Sykatory tej marki, choć ja w swojej karierze sadowniczej przećwiczyłem bardzo dużo sykatorów. Uważam, że są jedne z najlepszych. Zawsze nigdy nie ma problemu z serwisem. Firma Enkler Service zawsze jest dostępna, nawet do tego stopnia, że jeżeli była jakaś tam awaria, sykator został odbierany i za kilka dni dostarczany z powrotem. Z właścicielem firmy znamy się tyle lat
Także jest to bardzo, bardzo solidna firma, nie tylko w sykatorach, ale w innych rzeczach także. Jaki szybki jest. Panie Wojtku, no i jak panu się czuje tym nowym sekatorem? No, dostałem nowy sykator 3020. To jest najnowszy model. No jest rewelacja, tak. Przede wszystkim nie czuję, że coś mam na plecach. Jest leciutki i sam sykator, no 200 gram, ponad 200 gram lżejszy od tamtego, 700 gram. Bardzo, bardzo, bardzo lekki. Wiadomo, to są pierwsze cięcia moje tym sykatorem, więc trzeba się przyzwyczaić. Sykator, widzę, reaguje na nie to, że naciskamy i jest impuls i on już leci do końca, ale jest tak jak w sykatorze ręcznym, że to cięcie w tej chwili docisnąłem do końca i że się zacznie. Nawet jakbym coś tam przy drucie próbował, to mogę w każdej chwili cofnąć. No i jest bardzo cichy. Bardzo cichy. Sykator cichutki. W ogóle nie słychać aż jak on pracuje i szybki. Jest szybki. Jest szybki. No. Widać, że technika przez 20 lat poszła do przodu i to mocno. On ma tutaj, w tej chwili w tym sadzie to mi wystarczy praktycznie to rozwarcie, ale z tego co słyszę, on ma aż 10 możliwości ustawienia kąta cięcia. Także możemy dobrać do każdego sadu. Sykator jest bardzo fajny i bardzo mi się podoba. Ja w tej chwili zrobiłem na maksymalne rozwarcie. No, ta gałąź miała 2,20. Tu nie ma takich grubych gałęzi. To przełączenie jest proste. Paluszkiem i sekator wraca do... Fajny. Jest fajny. Jest leciutki. Jest leciutki. Nie bardzo tu widzę, do czego można się doczepić do tego sekatora. Panie Wojtku, Lekki, myśli pan, cichy. że w dobie dzisiejszych czasów jakość powinna być uwzględniona przez sadowników przy zakupie nawet chociażby sekatora? No na pewno, no nie ma się o co szukiwać. Ja też ostatnimi laty pracuję na sykatorach tych z bateriami i tutaj. No niestety one nie są idealne. Raz, że musimy kilka razy, jak ktoś dużo tnie, to te 3-4 baterie potrzebujemy mieć na cały dzień. Są też i awaryjne, bo nie wiem, najstarszy to ma chyba 4 lata, już jeden to już jest całkowicie zezłomowany, 2 był dość drogi serwis. No były przewagą, że tutaj ten manewr, ale dzisiaj w porównaniu z tym sykatorem, jak on jest lekki, no jestem zszokowany. No i jeżeli jego żywotność będzie tak jak tamtego 20 lat, no to rekompensuje cenę, no bo nie ukrywajmy, to jest troszeczkę droższe od tych sykatorów na te małe baterie. Ale warto. Ale sykator jest fajny, wreszcie nie ma tego kręconego przewodu, który przy tamtym sykatorze jest jakąś tam małą wadą. No, pracuje fajnie ten sykatorek. Pracuje fajnie. Pracuje super. No nie ukrywajmy. Samochód 20 lat temu, a dziś to też jest różnica. To też jest różnica. A w elektrokapach widzę, to jest taka różnica, że ja osobiście też mam elektrokapa, który ma 20 lat, ale mam i BMW 7, które ma 20 lat. I też jeździ, i też dobrze, i też jeszcze nieprędko zamieni na nowy samochód.